Cześć, dzień dobry. Witam serdecznie. Dzisiaj z Kronplacu. W związku z tym, że w moim hotelu internet jest dramatyczny, postanowiłem nagrać dla Was film. Jestem pod wielkim dzwonem. Może spróbuję wziąć telefon. O, w ten sposób. To poznajecie. Ci, co byli na Kronplacu, to oczywiście poznają. Proszę bardzo. Dzisiaj pogoda taka narciarska. Nie ma pięknego słońca, ale za to są bardzo plastyczne chmury, idealne do zdjęć. Właśnie mój drugi plan, czyli moje narty poleciały w dół, a miały się tak ładnie reklamować. Zaraz je podniosę. I kilka słów na temat tego, co robiłem przez ostatnie dni, bo dużo się działo, ale to moment. Nie no, wiecie, reklama musi być. I tak, po pobycie, 4-dniowym pobycie na Selarondzie w Val Gardenie udałem się do miejscowości Brixen, a właściwie do małej wioseczki położonej nad Brixen, gdzie był mój hotel, przy ośrodku narciarskim Ploze. Ploze to niewielki ośrodek narciarski, który ma troszeczkę więcej jak 40 km tras. Osoby, które śledzą mój Instagram i mój profil na Facebooku, oczywiście o tym wiedzą. Te, które nie oglądały, serdecznie zapraszam. Jest parę zdjęć, parę filmików. Naprawdę bardzo malowniczy ośrodek z przepięknym widokiem na Seczedę, na góry, które otaczają Seczedę, na północną stronę masywu Seczedy. Stamtąd tak naprawdę, jakby się ktoś dobrze uparł i rzucił kamieniem, mógłby dorzucić do Val Gardeny. Oczywiście teraz troszeczkę przesadzam. W linii prostej jest to kilkanaście kilometrów. Samochodem trzeba jechać grubo ponad godzinę. Tam pojeździłem cały dzień. Jest z tego materiał, będzie film. To ośrodek Ploze polecam jako ośrodek dla tych osób, które nie szukają takich dużych stacji narciarskich jak tutaj Kronplac. Coś małego, z dobrymi tarasami i dla tych troszeczkę słabiej jeżdżących, i dla tych, którzy lubią bardzo dobrze pojeździć. Między innymi dlatego, że jest tam jedna chyba z najdłuższych czarnych tras w ogóle we Włoszech. Niestety była zamknięta i nie mogłem dla Was nagrać tej trasy, ale obiecuję, że jeszcze tam wrócę i nagram ten 9-kilometrowy przejazd taką naprawdę zdrową czarną trasą. Następnie udałem się z Brixen do ośrodka Giesberg-Jochtal, gdzie byłem wczoraj. Tam pojeździłem pod kątem sprawdzenia tego ośrodka. Byłem tam pierwszy raz, bo w Ploze już byłem drugi raz. Natomiast na Giesberg-Jochtal byłem pierwszy raz. Ośrodek sprawdzałem pod kątem osób początkujących, średnio zaawansowanych. I co mogę Wam powiedzieć? Ośrodek składa się z dwóch części. Właśnie Giesberg i Jochtal. Jochtal to taka część dla dzieci, dla rodzin, dla tych osób, które troszeczkę jeszcze sobie z nartami może nie radzą, może ta technika wymaga troszeczkę doskonalenia, ale znajduje się tam jedna słuszna trasa, gdzie jest taka ścianka, że naprawdę wiele osób pewnie by wymiękło. Druga część ośrodka, te dwa ośrodki są połączone gondolą, to Giesberg, i tam raczej kierowałbym osoby, które naprawdę chcą sobie pojeździć dobrze, które chcą też podziwiać wspaniałe widoki, bo naprawdę jest to tam oglądać. Mamy wspaniałą panoramę Dolomitów, widać Civette, widać Sassolungo, Sassopiatto, masyw Seli widać, Tofane, Draicinen widać, więc naprawdę fantastyczne widoki z samego szczytu. Dookoła możemy zobaczyć ponad 500 szczytów alpejskich i te najsłynniejsze oczywiście w Dolomitach. Trasy bardzo słuszne, bardzo fajne, jest gdzie się zmęczyć, to w tej części właśnie o nazwie Giesberg. Zresztą tak się też nazywa szczyt. 2512 metrów nad poziomem morza. Po całodniowej jeździe przejechałem do Brunico, jestem w dolinie Alta Pustertal. Wielu z Was na pewno wie, gdzie to jest, wielu z Was odwiedziło
Kronplatz. Jeżeli chcielibyście poznać szczegóły ośrodka narciarskiego, to zapraszam na mój film, który popełniłem z Kronplatzu kilka lat temu przy takiej pięknej pogodzie. Możecie zobaczyć, jak ten ośrodek w całości wygląda. Możecie też zajrzeć ze mną do restauracji Alpin, w której rok później był pan Makłowicz. Jak już tak mówimy o kwestiach kulinarnych. Jest tu też piękne muzeum Reinholda Messnera, Lumen, do którego też Was serdecznie zapraszam. Jest to oglądać, jest to zwiedzać. Powoli zaczynają mówić, że ośrodek będzie zamykany, więc muszę się pośpieszyć. Ośrodek Kronplatz to 120 km tras narciarskich. Co ja dzisiaj robiłem? Ja nagrywałem dzisiaj materiał nie o samym Kronplatzu jako o ośrodku narciarskim, ale nagrywałem materiał o Kronplatzu dla zaawansowanych. Nagrałem dla Was materiał, w którym zobaczycie 5 najlepszych, najstromszych tras narciarskich na Kronplatzu. Tak zwany Black Five Challenge, czyli trasy czarne. Zaczyna się od trasy czarnej numer 1, potem jest 4, potem bodajże 32, potem słynna Erta, na której dziewczyny rozgrywają Puchar Świata. Tutaj między innymi Maryna Gąsienica-Daniel startuje, Mikaela Szyfrin. To też zobaczycie na tym filmie, który przygotuję. No i na koniec zostawiłem sobie 5., ostatnią z tych czarnych tras, czyli trasę Pikulin ze ścianką, która ma 72% nachylenia. Żeby tego było wszystko mało, to postanowiłem jeszcze dla Was dograć najdłuższą trasę na Kronplatzu, i co się z tym wiąże, aczkolwiek nie jest to samo, najdłuższy zjazd na Kronplatzu. Ta najdłuższa trasa wchodzi w część najdłuższego zjazdu. O tak to powiem, żeby było poprawnie powiedziane. To wszystko oczywiście zobaczycie na filmie, który wkrótce ukaże się na kanale. I cóż, powoli zbliża się koniec mojego pobytu w Tyrolu Południowym. Jeszcze jutro wracam do Merano 2000, do ośrodka narciarskiego, w którym będę pierwszy raz. Ten ośrodek musiałem sobie w ciągu mojego pobytu odpuścić, ponieważ było jeden dzień takiej fatalnej pogody, znaczy fatalnej, super, bo sypał śnieg oczywiście i teraz warunki narciarskie są naprawdę genialne. To tyle, będę kończył, bo powoli zaczynają wyłączać wyciągi. Za chwilę karabinierzy będą nas tutaj ganiać. Zapraszam na film z Kronplatzu. Tam jest 80 ileś tysięcy wyświetleń. Super by było, gdybyśmy dobili do 100 tysięcy. Aha, jeszcze jedna rzecz na koniec. Słuchajcie, jeszcze jedna ważna rzecz. W hotelu jak zwykle zbieram ulotki, mapki, te sprawy. I znalazłem taką ulotkę tutaj, że za 3 euro na Kronplatzu można wykupić sobie ubezpieczenie. Jest taka ulotka w języku niemieckim, włoskim i angielskim. No i tutaj jest napisane, że można kupić ubezpieczenie, kosztuje tylko 3 euro za dzień. Ale zobaczyłem, poczytałem, jakie są tutaj kwoty, które to obejmuje. Bo dlaczego o tym mówię? Dlatego, że we Włoszech jest obowiązkowo trzeba mieć ubezpieczenie OC, czyli o odpowiedzialności cywilnej. Nie chodzi o akcję ratowniczą, nie chodzi o kwestię leczenia, tylko OC. I to ubezpieczenie za 3 euro dziennie daje Wam gwarancję w razie jakiegoś wypadku na stoku, jeżeli Wy komuś zrobicie krzywdę, że ten ktoś może od Was dostać odszkodowanie w wysokości 150 tysięcy euro. Powiedzmy, że pomnożymy to razy 5, to jest gdzieś 700 tysięcy złotych. I ja Wam coś teraz powiem. Pod każdym moim filmem jest link do rankomatu, do porównywarki cen i sprawdźcie tam ubezpieczenia. Za niewiele większe pieniądze, a być może nawet porównywalne, możecie się ubezpieczyć na kwoty dużo większe. Ja sam, już to mówiłem w kilku innych filmach, jestem ubezpieczony na 40 milionów złotych. Taką mam kwotę ubezpieczenia. Ta kwota obejmuje akcję ratowniczą, ta kwota obejmuje moją chorobę, w razie czego różne rzeczy związane z tym, jeżeli by się stał nieszczęśliwy wypadek, jak również OC. Także sprawdźcie te porównywarki, bo za niewiele większe pieniądze możecie mieć dużo spokojniejszą głowę, spokojniejsze myślenie, dlatego że kwoty, które w ubezpieczeniu są gwarantowane, są dużo wyższe. A wiecie, że to wszystko podrożało. I jeszcze jedna rzecz dla Was, zagadka. A mianowicie, ośrodek narciarski Kronplatz ma 120 km tras, oferuje. Jest tu mniej więcej 600 urządzeń do naśnieżania, armatek, lanc i tak dalej.
Załóżmy, że wszystkie armatki, wszystkie lance pracują przez 24 godziny na dobę. I teraz pytanie, jak myślicie, napiszcie kwotę, jaki byłby koszt, gdyby wszystkie te urządzenia na Kronplacu pracowały z pełną mocą przez 24 godziny na dobę? Odpowiedź będzie w jednym z kolejnych filmów. Na razie to wszystko. Dziękuję, pozdrawiam. Oczywiście łapka w górę. Aha, i nie krępujcie się nacisnąć ten przycisk subskrypcji. Nie krępujcie się. Niech nas przybywa tutaj troszeczkę. Na razie, trzymajcie się. Cześć.